I nastała światłość, a tymi słowami rozpoczął trzecią część 28 rozdziału Warsaw by Night. I wrócimy sobie do tej sytuacji na dachu. Salvi, co planujesz? Wendy, a ty? Ja co planuję? I moim planem jedynym aktualnie to jest stać i po prostu napisać do Wendy. Wendy, zrób coś z nimi, wybaw i jakoś albo zajmij. Wendy zatem użyje maski 1000 twarzy. Pamiętaj, że twój głos Pamiętam. nadal jest twoim głosem. Więc zamieniasz się w sąsiadkę. Tamulkę trochę. Albo inaczej. Nie robię tego. Dobra, bo To się już stało. to się odmieniam. Ze względu na to, że moi rodzice, nawet jak pewnie zmoduluję głos, pewnie go poznają. Więc Natomiast jednak wykonaj test głodu, bo zrobiłaś to. wzrasta. Jesteś teraz na 4 kościach głodu. Twój głód zakłóca ci powoli racjonalne myślenie. Powoli, właściwie drastycznie. Czy jest ktoś w okolicy, kogo bym mogła wrzucić szybko na ząb? Nie. Możesz oczywiście się przejść i poszukać, ale ty oddalisz się troszeczkę od tego miejsca. Niech tak będzie. Dobrze, rzuć mi poproszę na... Szukasz kogoś specyficznego, chcesz to jakoś specyficznie zrobić, nie wiem, po prostu zakraść się i się wgryźć, czy przekonać kogoś, czy po prostu opisz mi. Który mamy dzień tygodnia? Poniedziałek. Już wtorek. Okej, w takim razie próbuję się rozejrzeć za kimś, kto jest zmęczony. Nie wiem, kto może w pobliżu siedzi sobie i czeka na taksówkę, na autobus, tak trochę przysypia. Jest na pewno zbity z tropu, nie patrzy za bardzo nigdzie. Nie. Dostajesz kolejnego SMS-a od Salviego. Albo, poczekaj, Okej. może nie tyle co nie, co po prostu wykonaj rzut na determinację i spostrzegawczość. Może ktoś się zakręcił, niekoniecznie będzie spał. I taka osoba na pewno się 4 znajdzie. sukcesy. 4 sukcesy. Znajduj jakiegoś gościa, co sobie po prostu tak szpera w telefonie na ławeczce, czeka sobie. Nie śpi, ale może jest znużony. Ciężko ci to ocenić, po prostu tak na oko. Okej, to w takim razie chciałabym się zakraść do niego i napić się. Wykonaj zatem rzut na zręczność oraz ukrycie. 6 sukcesów. I jak cień przekradasz się do mężczyzny, by zatopić w nim swoje kły. Twoja robota jest perfekcyjna. Wielu kejnitów zazdrościłoby ci tego ruchu. Zrobiłaś to z cieniem, mężczyzna nic nie zauważył, a ty zdobyłaś idealnie to, co chciałaś. Uważam, że w tym wypadku jego stanu, jak teraz dane było ci podejść i sprawdzić, pożywiłaś się swoim typem żywienia. Bo był przysypiający powoli, czekający, oko jedno się zamykało, było ciężkie, jakby odważnik dyndał na jego rzęsach. Zatem otrzymujesz z niego rezonans flegmatyka. Możesz dodać do nadwrażliwości lub dominacji. Oczywiście chwilowo. Ile kości swoją drogą? 2 litry. 2 kości. Dostajesz kolejnego SMS-a od Salviego. Po prostu czekam, wykrzyknik. Okej, zatem dzwonię domofonem. Matka słyszy dźwięk domofonu, wstaje, wchodzi do pomieszczenia. Salvi, czy robisz coś w międzyczasie w tym? Czy czekasz jeszcze? Chciałbym zajrzeć przez to okno, jakby zsunąć się trochę, patrząc do środka, czy tylko matka jest tam. Jest ojciec. Co robi? Zajmuje się swoją pracą, przeglądaniem notatek, jakichś swoich rzeczy. Ciężko ci oszacować. W 2 salonie? komputery są... Tak. Aha, okej. To wracam się na górę. Okej. Matka odbiera niepewnie słuchawkę. Halo?
Halo? Cześć. Co za cześć? Kto mówi? Mamo. Boże, córeczko! Boże, to naprawdę ty? Wendy! Porozmawiajmy. Kochanie, wejdź na górę. Nie. Wszystko w porządku, możesz do nas przyjść. Nikt Nie. nie jest na ciebie zły. Nie. Wendy, wszystko będzie dobrze, chodź do nas. Ja czekam na reakcję ojca patrząc. Znowu mnie zamkniecie. Ojciec wstaje i podchodzi do domofonu. Co chcesz zrobić w tym czasie, Salvi? Chciałbym się rozejrzeć, czy widzę jakieś biuro właśnie ojca, czy są ochylone drzwi, jakieś może specjalne, drewniane, coś bardziej szykownego gdzieś, gdzie mogę rozpoznać tak. Nie jesteś w stanie z tego kątu zobaczyć takich rzeczy, musiałbyś wejść do środka. Daję ci to wizję tylko i wyłącznie na salon. Czy jakbym się wślizgnął przez to okno, to gdzie bym wylądował? W salonie. W środku. Mhm. To najpierw chcę rozpoznać się, czy jak wejdę, to mogę gdziekolwiek się ukryć. Skaczesz albo nie skaczesz. Bo pod stołem to raczej średnia kryjówka. Chyba że jakby z tą pajęczą zwinnością będziesz chodził po suficie To i jest, wejdziesz do innego pokoju w ten sposób. to jest bardzo dobry pomysł, więc nasuwam sobie kaptur i wchodzę po oknie, ale także wchodzę od razu na sufit. Mhm. Dobra, widzisz definitywnie gabinet. Czy on jest bliżej domofonu, czy dalej? W sensie, Dalej w sumie. Jest na... jak mamy mieszkanie, to domofon jest od lewej strony, gabinet jest od prawej strony. Na północ jest na pewno sypialnia, na południe kuchnia. Okej, to chcę wśliznąć się po suficie do gabinetu. Oczywiście później zajdę na dół, żeby wejść Jasne. przez drzwi. I co dalej? Czy jest wyłączone światło, wszystko tutaj? Jest tylko lampka, taka mała, wiesz, biurkowa zapalona. Okej, chcę wejść za biurko i zacząć się przeszukiwać. Czy nie ma tam potwierać szafki powoli, oczywiście cichutko, czy nie ma dokumentów i szukam słowa inkwizycja albo święty. Dobrze. Rzuć mi proszę na swoją spostrzegawczość i opanowanie. To są stresujące warunki. Będziesz miał 7 kości. O, dwa sukcesy, chyba że mogę przerzucić te jedynki. 2 sukcesy wystarczą w zupełności Okej. na tą sytuację. To nie są szczególnie ukryte dokumenty. Tak, kolejne dokumenty mówiące o tym katolickim stowarzyszeniu Sivatis Christiana. Czy mógłbym niepostrzeżenie zrobić im zdjęcia? Oczywiście bez flesza. Jasne, jesteś w stanie. Robię im te zdjęcia od razu. Przeczytam je później już na zdjęciach. Czy coś jeszcze mogę znaleźć? Jakieś szafki są? Coś takiego? Tak, ale wrócę do Wendy, bo to nie jest duża, Ilość czasu. no, Okej. duże okno czasu. Ale to chciałem Okej. powiedzieć. Wendy, chodź na górę. Słoneczko, nigdzie ci nie wyślemy, wszystko będzie dobrze. Nie mogę. Nie mogę, naprawdę nie mogę. Twój ojciec bierze słuchawkę. Wendy, Tato, Wendy, wejdź na górę, proszę. nie mogę. Dlaczego, Wendy? Wyślecie mnie tam znowu, nie mogę tam wrócić. Wendy, sprowadzę najlepszych lekarzy dla Nie ciebie. potrzebuję lekarzy. Mówi coś do matki. Wendy, znam tych ludzi, którzy ci to zrobili. Jakich ludzi? Ja to słyszę, tych ludzi. W sensie, Mhm. jak to słyszę, to zabieram te dokumenty, chowam sobie pod kurtkę i wchodzę na sufit i próbuję wyjść po prostu z domu. Już mam gdzieś, czy są kolejne, to mi wystarczy. Dlatego też nie kontynuowałem twojej akcji. Ale wracając. Wendy, słuchaj. Słyszałem o nich, to są bardzo źli ludzie. Oni mają bardzo złe plany. Ale kto? Jacy ludzie? Te
potwory, które cię w to wpakowały. Jakie potwory! Wiem, że ten cały Nikita Tarkowski wydostał cię z zakładu. Był przestępcą. Tato mnie przetrzymywał. Przykro mi, skarbie, ale wszystko będzie dobrze. Znowu będziemy rodziną. Tato, Współpracuję z wspaniałymi ludźmi, którzy nam pomogą. nie pomogą. Wendy, trzeba po prostu spróbować. Tak? Nie masz pojęcia, co przeżyłam. Nie masz mam. pojęcia, co mi robił. Córeczko kochana, proszę cię. Martwimy się każdego dnia, a ja i twoja matka i twój brat. Nie zamkniecie mnie tam znowu. Nie zamkniemy cię, Wendy. Po prostu znaleźliśmy ludzi, którzy są w stanie pomóc. Jakich ludzi? Ludzi, którzy są w stanie uleczyć cię z tego stanu. Ale jakiego stanu? Wendy, Kim dla ciebie jestem? Wendy, wiem, że jesteś wampirem. Powiedziano mi. Kim? Postradałeś zmysły. Nie, to wszystko zaczęło mieć sens. Nie, Wszystkie zasłony i to wszystko. nie. Wampiry nie istnieją. Zgłupiałeś od współpracy z tyloma pacjentami? Czemu się tak do mnie odzywasz? Bo bredzisz. Znalazłem powiązania. Spotkałem dziewczynę, z którą miałaś kontakt. Jaką dziewczynę? Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Ale mówiła mi o tobie. Mówiła, że piła z niej krew. Na początku pomyślałem, że to jakiś fetysz, ale spotkałem ludzi, którzy rozjaśnili mi to. Wendy, oni naprawdę mogą ci pomóc. Mogą cię wyleczyć z tego stanu. Wendy, musisz walczyć. Nie rozumiesz, niczego nie rozumiesz. Komu nagadałeś jeszcze tych bzdur? Czego my wiemy? Co, Pomagam im teraz. mama też w to wierzy? Tak. Leonard też? On w to nie wierzy. Jedyny normalny z tej rodziny. Wendy, czemu się tak do nas zwracasz? Pogadasz do mnie o jakichś wampirach. Postradałeś rozum? Zapytam jeszcze raz. Widziałem zdjęcia, widziałem twoich kolegów. Jakich kolegów? Tego Mikołaja, co studiował z Leonem. Przepraszam? Wiem, że oni cię zmanipulowali i wyprali ci głowę. Wendy się rozłącza. Jasna cholera. Zaraz będę. Otwiera drzwi i zbiega na dół. Salvi. Ja... Mm? Czy zdążyłem się ulotnić? Była wystarczająca dywersja dla ciebie. Uff. W takim razie schodzę po prostu na dół budynku też. I biegnę do samochodu od razu, bo domyślam, że tam się spotkamy z Wendy. Nie, Wendy czeka. No to Na niego? jak zejdę na dół, to idziemy, szybko. I Ty idź. Co idź? Zbiega twój ojciec. Widzi Salviego i ciebie. Ja pana widziałem. To pan jest jednym z tych? Tych, czyli których? Moją córkę. Moją córkę. Pana córkę... Manipulować jej umysłem. Jak ci nie wstyd? Okej, nie znamy się, ale myślę, że pana Szujo. córkę... Wendy, jak masz, rozwiąż to sama. Mhm. Polecenia wydajesz młodej dziewczynie. Ja odchodzę, idę do samochodu. Ufam, że Wendy sama sobie poradzi. On chce iść za tobą. Chcę go złapać za rękę. Wendy, co ty robisz? Daj mu...
odejść. To jest, Oni wszyscy cię to zmanipulowali. jest sprawa między nami. Wejdź na górę. Powiadomiłeś już kogoś? Mam urządzenie, które jest w stanie cię uleczyć z tego wszystkiego. Czy ja odszedłem już wystarczająco daleko, że tego nie usłyszałem, tego uleczyć? Myślę, że mogłeś usłyszeć. Staję w miejscu jak wryty po prostu. I odwracam się do Wendy. A co jak mnie to zabije? Dlaczego miałoby cię to zabić? Ci ludzie są dobrzy. Zgłosili się do mnie, chcieli mojej pomocy, pomogłem im. I teraz jesteśmy w stanie pomóc osobom, które wpadły tak jak ty. Przywrócić im normalne życie. Wiem, że ten Mikołaj. Mówili, że zginął w wypadku, ale to nieprawda. Nie wiem, o kim mówisz. Wendy, widziałem zdjęcia twoje i tego chłopaka. Jakie zdjęcia? No, mam je, Dobrze, wejdźmy na górę. Wendy, ale nie mam ich w domu. To gdzie je masz? W jednym budynku. jak Wendy się do mnie na chwilę odwraca, to po prostu pokazuję, macham głową na boki. Tato. Naprawdę nie chcę, żebyś o tym wszystkim pamiętał. Co chcesz mu wymazać? Ostatni moment? Nie, chcę użyć na nim zapomnienia i chcę spróbować wymazać na nim wspomnienia na temat wampirów. Jakby nie chcę, żeby pamiętał o wampiryzmie. Ostrzegam jedną rzecz. Jeżeli twoja dyscyplina nie wypali i będzie jakoś krytyczna, czy coś takiego, możesz w jakiś sposób mu uszkodzić umysł. Rzucaj. Moja inteligencja i determinacja przeciwko twoja manipulacja i dominacja. Wow! Wow. To będzie 9 sukcesów. I jesteś w stanie z jego wspomnieniami zrobić dosłownie co chcesz. Co do momentu. Możesz wymazać swoje istnienie z jego w tym momencie. Lub coś innego. Może nie tyle, że... Może nie wymarzę mu istnienia całkowicie Wendy, ale wymarzę mu na pewno z pamięci to, że zawarł tą umowę z Inkwizycją. Chciałabym, żeby pamiętał, że się na to nie zgodził i że kategorycznie jest oburzony i odrzucony tym, co w ogóle mu proponują. Chcę, żeby nie pamiętał, żeby nie, jakby myślał, że nie wierzy w ten cały wampiryzm i że to kompletne bzdury. Nie chcę, żeby pamiętał o jakichkolwiek rzeczach, jakichkolwiek broniach, o Mikołaju i o wszystkim, co mu jeszcze nagadali. Chcę, żeby jakby jego umysł wrócił do stanu sprzed tej wiedzy, przed wampiryzmem i przed Inkwizycją. Ale będzie pamiętał nadal, że byłaś w zakładzie. Tego ruszyć raczej nie może, bo to jest zbyt duża Okej. ilość już. Okej. I dodatkowo, twój sprawdzian pobudzenia robiłaś? Już To robię. jeszcze zrób. Mhm. Jedna informacja. Sukces. Dobrze. Jedna informacja. Udało ci się, ale pamiętaj o jednym. Dokumenty nadal są w różnych miejscach. I twoja matka wie. Wiem, nią się za chwilę zajmę. Natomiast wiem, że Salvi, na razie Wendy tego nie wie, ale Salvi zabrał z domu mniej więcej dokumenty. Tylko nie zabrał tej broni dziwnej. Niemniej, wracając do sytuacji. Wendy, co tu robisz? Przepraszam, chyba się zapracowałem ostatnimi dniami. Strasznie. Co ja tu robiłem? Przytulę go. O, dziękuję. Też ciebie odwzajemnia uścisk. Kocham cię, tato. Ja ciebie też, tylko czemu ty tak brzydko pachniesz? Przestań. Po prostu nie zdążyłam się umyć, nie mam czasu, jestem zabiegana. Krwawią ci dziąsła, czy jak?
Brzydko ci pachnie z ust. Mam z tym ostatnio problem, ale mam wizytę u dentysty niedługo. To dobrze, mam nadzieję, że to profesjonalny dentysta. Najlepszy. Jeżeli będziesz potrzebowała pieniędzy na jakiegoś lepszego, to powiedz mi. W porządku, tato, dziękuję. Proszę, proszę. A tamten mężczyzna, co nam się przygląda? Znasz go? Tak, to mój kolega Salvi. A, cześć Salvi. Tak macham mu. Dzień dobry. Pogadajcie chwilę, ja pójdę przywitać się z mamą. Dobrze, dobrze. I wchodzę do środka. No, Salvi. Czy ja mam rzucać na coś? Salvi, ja jestem Eryk. Dzień dobry. Miło mi pana poznać. Mów do mnie Eryk po prostu. Pana córka... Twoja córka opowiadała wiele o tobie i o tym, jaką szlachetną pracę masz. No, szlachetną. Wiadomo, świat psychologii jest nieznany. Medycyny jest bardziej znana, ale psychologii nie do końca. Tyle jest, wiesz. Rzeczy, które nie działają, działają. Ciężka sprawa. Człowiek medycznie poszedł, a z głową nie bardzo, ale tak, jestem. A ty czym się zajmujesz? O, ja aktualnie jestem muzykiem, można by powiedzieć, ale wcześniej prowadziłem inne profesje. No tak, Wendy zawsze miała słabość do muzyków. Brat Aha. grał, ona grała, teraz ty grasz. A co, jakieś piosenki macie? Można coś posłuchać? Planujemy nasz wielki reveal na koncercie w nowym klubie. O, a gdzie będziecie grali? No, wpadłbym posłuchać, bardzo chętnie. Może jakiś czas znajdę. Trochę zabiegany jestem, dużo dyżurów nocnych, wszystkiego, a może jakoś Oj. wytaraskam czas. O, jeszcze nie jest określony czas dokładny, ale będzie to w nowym klubie, który się otwiera po... Oj, Kotłownia się nazywa, ale to musi pan się córki dopytać, kiedy to będzie. Jasne, jasne, jak najbardziej poszukam. Wendy, wracasz na górę. Twoja matka patrzy na ciebie przerażona, zapłakana. Córeczko, wróciłaś do nas? Mamo, co ci tata nagadał? Że coś źli ludzie coś z tobą zrobili, jakieś nieodwracalne zmiany, ale że tylko jedni są w stanie. Byli tacy, którzy do nas kiedyś przyszli i powiedzieli, że ten okropny Nikita Tarkowski cię porwał z tego szpitala psychiatrycznego i że to on był mordercą. Widziałaś te wiadomości, kochanie? Widziałam, mamo, tak to prawda, porwał mnie. On własną rodzinę zabił, teraz wyszło z tym wszystkim. Ledwo mu uciekłam. Ale spokojnie, ona tak kładzie ręce na twoich ramionach. Spokojnie, kochanie, tatuś ma pomysł, jak ci pomóc. Ale ty wiesz jaki? Tak, I ty wierzysz w to? pewnie, że wierzę, kochanie. Wszystko będzie dobrze. Znowu staniemy się rodziną. Mamo, nie możesz o tym pamiętać. Wendy, wykonaj test na swoje człowieczeństwo. Plus twoją... jedną drugą swojej siły woli. I to będą 2 testy takie. To jest jednak używanie dyscyplin na swoich bardzo bliskich. Tych rzutów przerzucać nie można. Jeszcze raz. Jedna, druga. Łącznie 10 kości po prostu dwukrotnie rzucisz. Okej. Dobrze. Co do twojego ojca. Wendy, twoje człowieczeństwo spada o 1. Użycie dyscypliny na ojcu i przepisanie mu tak wspomnień dotkliwie wpływa mocno. Boli. Jest konieczne, by utrzymać maskaradę. Jest konieczne, by chronić społeczeństwo spokrewnionych. Ale jest nieludzkie i przybliża cię bardziej do bestii niż do człowieka. Rozwiązałaś to w bardzo nieetyczny sposób. Co do twojej matki. 3, 4, 5, 6, 7 sukcesów. Udało ci się zachować człowieczeństwo. Poczułaś się tym wszystkim bardziej jak Wendy wampir
niż Wendy część rodziny. I teraz poproszę cię o wymazanie wspomnień matki. Matka nie jest świadoma tego, co potrafisz robić, więc po prostu rzuć na swoją manipulację i dominację. Ok? Będzie 5 sukcesów. Podobnie jak z ojcem, może nie w 100%, ale ona też nie ma takich perfekcyjnych wiadomości na ten temat. Więc wymazujesz wszystko z wampiryzmem, tak? Tak, i jakby to, że pomysł ojca został odrzucony. Udaje ci się. Ona otumaniona. Córeczko, co robisz w domu? Odwiedzam was. Przytulam mamę też. Tak się późno po nocy włóczysz. Zamówić ci taksówkę, czy śpisz tutaj? No, jakby mój kolega jest pod domem, podwoził mnie, więc dam sobie radę. Co robisz dalej? Opuszczasz dom? Myślę, że opuszczę. Znaczy, chciałabym jeszcze rzucić okiem pobieżnie, czy nie widzę tej tajemniczej broni, o której mówił ojciec. To jak nie widzę, to idę na dół. Schodzisz na dół. Do Salviego. Selby tak wzdryga ci głową w górę. To jak? Możemy jechać. No to dobranoc, Wendy. Dobranoc, tato. Wpadaj częściej. Dobranoc, Będę. Eryku. Dobranoc, Salvi. I kieruje się do samochodu. Jak już wsiądziemy. Wszystko w porządku, Wendy? Wszystko w porządku. Uratowałam świat. Nigdy łatwiej nie było, co? Nigdy trudniej nie było. Ważne, że dopięłaś swego. To co? Musimy się skontaktować z innymi, żeby wszyscy wiedzieli, jakim jesteś bohaterem. Wymazałam im wspomnienia na temat inkwizycji, wampiryzmu, ale mój brat dalej o nich wie. Tylko że on w nie nie wierzył. Czyli myślisz, Zastanawiam się, czy muszę mu wymazać również pamięć, czy nie. myślę, że jeśli udowodnisz, że twój ojciec nie ma z nimi nic wspólnego, to Wendy chce uderzyć pięścią po prostu w deskę rozdzielczą. pozwalam jej, jakby nie zatrzymuję. Jeśli oczyścisz swojego ojca, zostawię całą twoją rodzinę. Oby. Bo widzisz, Salvi, Hmm? to, co musiałam im zrobić, dawno nie czułam się tak źle. Nie dziwię ci się. Kompletnie, ale dopięłaś swego. Zrobiłaś to, co uratowało im życie. I moim zdaniem nie powinnaś mieć żadnych wyrzutów sumienia. Znalazłeś coś? Tak. I Selby wyciąga ze swojej kurtki skórzanej te dokumenty i ci podaje tak złożone na 4. Salvi, skoro oni nie pamiętają, musimy zabrać je również ze szpitala. Mój ojciec ma gdzieś je jeszcze, ale nie wiem gdzie. Ten medalion, który znaleźliśmy. No dobra, to jedziemy do szpitala. Myślał, że mogą mi pomóc i mnie wyleczyć. Inkwizycja zrobi wszystko, żeby dopiąć swego. Tak samo jak my, otoczone zwierzęta, zrobimy wszystko, żeby łowcy nas nie dopadli. Jakie złe. Wendy, niestety zło jest pojęciem bardzo względnym, o czym się
wiele razy przekonałem. Mówiłam ci, dlaczego zaprzyjaźniłam się z Mikołajem? Nie, nigdy mi nie opowiadałaś, a mamy całą drogę, żebyś mi mogła opowiedzieć. Oczywiście kieruje nas teraz samochodem do szpitala nie praskiego? Możesz właściwie zawieźć nas do szpitala praskiego. Syrena mówiła, że może wspomóc torebką krwi. Przyda No. mi się. Rozumiem. No to kieruje nas do szpitala praskiego. Zaprzyjaźniłam się z Mikołajem, bo oboje nie chcieliśmy być wampirami. Od tego się zaczęło. Wspólny cel was połączył. Rozumiem. I jak przebiegały początki? Na samym początku nie polubiliśmy się. To znaczy, on mnie nie polubił, ale to dlatego, że Mikołaj jest wrażliwy. A ja powiedziałam o 2 słowa za dużo. Często to robię. W każdym razie potem zrobiłam wszystko, żeby go znaleźć i przeprosić za to. Czułam się źle z tym, że go zraniłam. Nie chciałam tego. Wendy wyciąga papierosa i go zapala, chylając okno. Czyli na początku było jak pies z kotem. Nie poszłabym aż tak daleko. Po prostu Nie przypadliście sobie do gustu. nie. To on mnie nie polubił, ja go polubiłam. Chodzi po prostu o to, że jak mówię, powiedziałam o 2 słowa za dużo i te 2 słowa go zraniły. Ale ty jednak go odszukałaś i przeprosiłaś. Tak. Można powiedzieć, że postawiłam na swoje, jak teraz. No i wyszło na dobrze. Na dobre, jak znowu. Zaczęliśmy się razem uczyć dyscyplin, próbowaliśmy razem zrozumieć to całe spokrewieństwo. Ja go nauczyłam, jak się wymazuje wspomnienia innym, on pomógł mi trochę słyszeć i widzieć lepiej i czuć lepiej. Jakby wyostrzyć moje zmysły. Rozumiem. A tak? No i co dalej? W sensie mówiłaś, że nie chcieliście być wampirami. Teraz zaciekawiło mnie to, w sensie, co robiliście z tym? Mikołaj interesował się trochę tym całym byciem Trimier. Nauką, rytuałami, alchemią i tego typu rzeczami. Powiedział mi raz, że chciałby znaleźć sposób, jak odwrócić ten proces. Ja też wcześniej słyszałam pogłoski, że się da, więc chciałam mu z tym pomóc. Oboje nie chcieliśmy tego całego wampiryzmu i oboje do dzisiaj nie chcemy. Spędzaliśmy tygodnie pracując nad tym. Pojechałam nawet po leki, które sprawiłyby, że nasza krew stałaby, jakby zakrzepłaby. Trochę- To nie, No, to nie było to, co użył na sobie za pierwszym razem, jak go poznałem? tak, to był efekt naszego nieudanego eksperymentu. Ale to też moja wina. Bo poprosiłam o pomoc Nikitę i takiego Vitaliego. A Vitali robił nam tylko za podwózkę, a my z Nikitą mieliśmy poza lekami wykraść też lodówkę, żeby móc przytrzymywać te leki. Domyślam się, że nie udało się, skoro lodówki nie widziałem u Mikołaja. Zniszczyła się. I to prawdopodobnie moja wina, że był w tym stanie. Przez przeterminowane leki. Nie miał jakich przechowywać. Rozumiem. Chociaż Wendy, szczerze mówiąc, patrząc na to, jak wszystko to jest popierdolone, powątpiewam, żeby dało to się rozwiązać jakimkolwiek ludzkim sposobem, że tak powiem.
Chociaż niesamowite nadal wydaje mi się to, że w ogóle próbowaliście. Leży mi na nim. Nie chcę, żeby coś mu się stało. Wiem, widzimy to wszyscy, Wendy. I... Nie wiem. Tak wygląda ta historia. Rozumiem cię. Co prawda niedokładnie, bo nie miałem w sumie nigdy takiej osoby, na której by mi aż tak zależało. Przynajmniej w sensie miłosnym. Najwyżej. Nie jest to łatwy temat, ale moi bracia, przynajmniej tak sobie to określaliśmy w oddziale. Na nich mi zależało, chociaż mi się nie udało ich uratować, tak jak tobie, Mikołaja. Nawet nie miałem możliwości spróbować, więc Czy uratowałam Mikołaja? Poza tym, Salvi, może właśnie... Nie znam twojego stwórcy, nie znam jego motywu ani nic takiego. Ale może to właśnie ma być twoja droga. Droga do odkupienia. oby. Wiesz, jak to mówią. Nic nie dzieje się bez powodu. Niby tak, nic przecież nie jest przypadkiem. Ale zarazem... Czemu ktoś miałby mnie w ogóle stworzyć w takim miejscu, jakim zostałem stworzony? Nie. Zwłaszcza, że tyle ciał zostało tam pochowanych pod gruzami, a akurat moje zostało wywleczone. Ożywione, niestety. Wiesz, Wendy, jak spotkaliście mnie po raz pierwszy, w jakim byłem stanie, to Pamiętam. najczęściej pytanie, jakie przechodziło przez moją głowę, było ich bardzo dużo, to dlaczego ja? Dlaczego ja zostałem wybrany na tego, który będzie niósł tą klątwę i będzie tym, który będzie żywy i spaczony całą tą wiedzą, pamięcią na temat tego wydarzenia w tamtym momencie. Jakby to jest pytanie, do którego dzisiaj nie odpowiem sobie i prawdopodobnie jedyny, kto zna odpowiedź, to gość, który mnie stworzył. Albo dziewczyna. Cholera wie. Powinieneś go poszukać. Tylko jak? Moje stwórczynie same mnie znalazły. Tak samo twórca Gabriela go uratował. 2 razy. Moje stwórczynie też mnie uratowały. Opowiadałam ci. Gdyby nie one, Opowiadałaś. byłabym w sabacie, jak Nikita. Dlaczego w takim razie mój stwórca mi się nie pokazał? Dobre pytanie. Ja czekałam około 2 miesiące, może 3 na poznanie swojego. Wiesz, nie ma prawie... Jest jedno zwierzę, które zostawia swoje dzieci. Taki ptak. Myślę, że pamiętasz. Może ktoś ci mówił w dzieciństwie. Podkłada swoje jajka do innych gniazd. Te ptaki wykluwają się szybciej niż inne. I po wykluciu się zrzucają inne jaja. Tak, żeby inne dzieci się nie wykluły. Tak właśnie się czułem. Jakbym został podrzucony do tego świata i zabrał innym okazję dalszego życia. Chociaż co to za życie? Ale nadal pamięci mimo tego, że jestem martwy, pamiętam o swoich bliskich. Cały czas staram się robić coś, co będzie można chociaż uznać za dobre. Nadal staram się być sobą, mimo tego, że nie mam już organów, czy kurwa mogę tylko spożywać krew, już chuj z tym. Nadal czuję się choć trochę ludzko z tym, że mogę myśleć wolno, mogę robić co mogę, co chcę. I czemu ja akurat to mogę, a nie na przykład, nie wiem, kurwa, Wiem, że to
trudne, Salvi, ale powinieneś spróbować wykorzystać to w najlepszy możliwy sposób. Ja próbuję to robić co noc. Próbuję Wendy. żyć lepiej za nieżycia niż za życia. Wiem, Wendy, dlatego mam swój cel, który choćby mnie życie kosztował, to wykonam. Pytanie tylko, kiedy mi się to uda. I czy w ogóle go dokonam przed śmiercią, patrząc na to, że już robiłem tą analogię, ale zrobię ją jeszcze raz. Jesteśmy jak zwierzęta osaczone przez łowców, którzy po prostu zaczaili się na nas i czekają, aż będziemy tak spragnieni, że sami wskoczymy pod ich strzelby. Pytanie, czy przeżyję to wszystko, zwłaszcza, że Syrena mówiła, że każdy musi stanąć do walki, a ja jestem do tego zdolny, więc Nie słuchałeś jej. muszę to zrobić. Nie słuchałem. Walka nie zawsze oznacza fizyczność. Każdy może walczyć na swój własny sposób. Do wojny informacyjnej się nie nadaje. Fizyczna walka to jednak... Całkiem nieźle ci idzie skradanie się. Dziękuję. Chociaż to też wszystko... Tworzymy całkiem niezłą drużynę. Ta, szkoda tylko, że niezła drużyna we włamywaniu się. Miejmy nadzieję, że w czymś innym. Każdy robi co może. Ja, Co robimy z dokumentami, które zostały w szpitalu? musimy je wziąć i spalić. Albo zniszczyć. Więc znowu musimy się włamać do szpitala. Jesteście już Ale pod praski jechaliśmy. pod praskiem. Jest już trochę później. Jest już 2:20. Chodźmy do pani Syreny, powiedzmy jej o wszystkim. Zorganizujmy ci trochę krwi i wrócimy do biura twojego ojca. Jeśli ostatnio tobie tak gładko poszło, to czemu nie teraz? Wendy wysiada z samochodu. Salvi również wyłącza samochód, wysiada i przy pierwszym koszu zdejmuje te swoje rękawiczki gumowe i wyrzuca. No i poszukamy pani Syreny. Zatrzymują was w recepcji. A państwo dokąd? Przepraszam najmocniej, nie czuję się najlepiej. Tak, przyprowadziłem. To zaraz sanitariusz podejdzie. Czekamy. Podchodzi mężczyzna. Taki widać bardzo styrany życiem. Patrzy na was, przygląda wam się. Zapraszam do 14. Dziękujemy. Dziękujemy. Idzie przed wami. Idzie schodami. To idziemy za nim schodami. Idziemy za nim dokładnie. Wchodzicie do pokoju, w którym jest lodówka taka właśnie na worki z krwią. Ile wam potrzeba? 2. Dobra. Ja jestem czysty, nie potrzebuję. Na pewno? Może na drogę. Mogę na przyszłość wypić jedną, ale nie więcej. Nie będę prosił. Nie ma problemu. Trzymaj, Salvi. O, znasz moje imię, dziękuję. Zna się was. Mm, Przepraszamy, że nachodzimy. Nie, w porządku. Syrena powiedziała wam. Nie ma jej obecnie. W porządku. I tak dziękujemy. Mogę zapytać o imię? Sebastian. Dzięki, Sebastian. I wypijam ten litr krwi. Ja jeden worek krwi wypiję teraz, drugi zachowam na drogę. Nie jest może najbardziej pożywna, ale przynajmniej mniej osób przyjeżdża do szpitala z utratą krwi. To dobrze.
Wendy, jak my chcemy przekazać to wszystko? W sensie, czy ty wiesz, jak skontaktować się z panią Szept Pewnie musimy tam pojechać. do więzienia? Hmm. W sumie. Stoicie cały czas przy nim, uświadamiam was. Tak, wiemy. Ja chcę... Jak już schowam... Ja swój worek wypiję w aucie ogólnie. Więc jak już schowam te 2 worki, to po prostu wychodzę ze szpitala. Na razie, Sebastian. I też Na wychodzę. razie. I wchodzę do auta. Ja również. Przynajmniej wiemy, że twojego ojca nie ma w pracy, więc powinno pójść gładko. Powinno. Będę cię ubezpieczał jak coś. I odpalam samochód i kieruję nas na Paryską 17 przez 19, jeśli dobrze pamiętam. Paryską? Nie paryską. To nie była paryska. Gdzie był ten szpital? Instytut Neurologii. A, na Instytut Neurologii, no tak. Mhm. No wpisuję w Google Instytut Neurologii i kieruje nas. No dobrze. Minęło kolejne około 40 minut. Może nawet 30. Jesteście pod. Nie ma tutaj miejsca, żeby zaparkować. Po prostu. Wszyscy jak parkują, to po prostu wjeżdżają do środka, więc ostrzegam, że jeżeli zaparkujesz koło przystanku autobusowego. Co prawda mniej autobusów jeździ, ale jeżeli ktoś się dopieprzy do auta, to będzie cię holować. A jest miejsce gdzieś 200 metrów od tego szpitala dalej? Przed właściwie. No to przed szpitalem zaparkujemy te 200 metrów. Jest akurat parking, wiesz, dla takiego Mokpola, sklepu, takiego supermarketu, a będziecie musieli się przejść. Przejdziemy się. To jesteście koło kościoła. Niedaleko. Rzymskokatolickiego. Barnabitów. Kto traci Boga, traci wszystko. Mówi napis na kościele. Ech. Ja usiądę sobie gdzieś na ławce albo stanę gdzieś opierając się o jakiś znak drogowy przed szpitalem. Po prostu. Ja użyję ponownie maski 1000 twarzy, aby wejść do środka. Nie masz przy sobie swoich wytrychów, masz je na pewno w samochodzie, to cię ostrzegam. To wezmę je ze sobą. Znaczy, nie zdążę już wrócić. Zdążysz, ale to zajmie czas dodatkowy. Ostatnio Te wytrychy to nie jest jeden klucz, tylko jednak pęk takich różnych, No tak, prawda, metalowych tych, one ważą i ja wątpię, że trzymacie je po prostu w kieszeni od damskiej kurteczki. Nie no tak. Nie no, możemy się wrócić po prostu, no ja pójdę z nią tak 10 minut, ile to zajmie. No dobrze, no poszliście, wróciliście, jesteście przed szpitalem, używasz maski 1000 twarzy, rzuć proszę na swój głód. Wzrasta. Dobrze. Wchodzisz do środka, jak mnie mam, idziesz na najwyższe piętro, czy chcesz iść od razu do portierni, spróbować coś tam zrobić? Pani z portierii przysypia, więc... Nie, idę od razu do biura mojego ojca. Wejdę sobie schodami na pierwsze piętro i potem wjadę windą. Tym razem plakietka mówi Gienia, więc byś się nie zdziwiła. Wjeżdżasz tam, dochodzisz do biura. Masz klucz. Nie, do biura nie masz klucza, więc używasz wytrychów na pierwszych drzwiach. Mhm. Dobrze, poproszę cię o test twojej zręczności oraz kradzieży. Licza się to włamywanie, czyli 6 kości. Okej, wystarczy. 4 sukcesy. Bez problemu otwierasz, będziesz w stanie zamknąć z powrotem, jak będziesz wychodzić. Próbowałaś już tutaj tych zamków odnośnie tego, co ojciec miał od szuflad i tak dalej, więc nie będzie potrzebny żaden test. Masz wszystkie dokumenty, jakie chcesz. Okej, to wychodzę. Dobrze. Zdobywasz je. Bierzesz je po prostu w taką duży segregator, w którym zawarłaś wszystkie dokumenty, które znalazłaś. Trochę ci zajęło przetrzepanie tego. No i to spojrzenie na to zdjęcie na biurku. Was. Wszystkich.
Wendy nasuwają się myśli, aby odezwać się do Leonardo. Minęło tyle czasu. I to kończy 3. część. Dowiemy się, co dalej na następnej. Do usłyszenia.